tak, 1 września to my byli wszyscy w domu. Dziadzia miał kartę mobilizacyjną i miał iść już na front, tam na punkt wyborczy. A tu na granicy, bo tu granica u nas była, nie? Przy Kasztorze, to było 15 żołnierzy na rowerach. I ogłoszenia przychodziły do tego komendanta, do komisarza granicznego. Telefony przychodziły i my kontakt mieli z nią, bo ona mieszkała naprzeciw. Ta Marysia przylatywała zawsze nam powiedzieć, co tam za wiadomości przychodziły. A to była tak głupia propaganda, że mówili, że przemęckie rasy pełne wojska amerykańskiego, angielskie, Francuzi pełno wojska, tam już czekają w lasach pełno wojska. A tam nie było ani jednego żołnierza w życiu, ani jednego człowieka. 15 żołnierzy było na rowerach i granicę pilnowali. I tą granicę, jak oni widzieli, że już nic nie było, nikogo nie ma, ani strażników już nie było nikogo, to wsiedli na rowery i pojechali. A jeden jechał i tam naszą gasą jechali, właśnie uciekali. Jeszcze babcia wołała, babcia by mówiła, bo moja mama, ale babcia mówiła, zostawiacie nas samych, a co my mamy robić 15, co my tu zrobimy, nie? I pojechali i potem ten ostatni, może po godzinie dopiero jechał. Ojejku, mówi, a ci koledzy już pojechali, ojej, z godziny temu ci już w Przemęcie może są. A on mówi, a ja tak pilnowałem, bo myślałam, choć jednego jeszcze tam zgładzę gdzie za katrupie, ale nikogo nie złapał i uciekał też. To takie właściwie tydzień chyba bez królewej albo 3 dni, nie wiem było, że tak ani Niemców, ani Polaków, nic i to tak się tliło. I potem on, przyszli już, nie, bo już most, Polacy most wypuścili w powietrze i mama była w kościele, to szybko tam kuzynka leciała i w kościele po mamę, żeby przeszła tu na tą stronę z kościoła, bo to tam adoracja akurat była i mama przyszła, ksiądz wyzywał od ołtarza, jak się odwrócił, bo jak ludzie ci z tej strony rzeki słyszeli, że mama wychodzi, to wszyscy ludzie zaczęli uciekać z kościoła, nie? Także, że jeszcze każdy do domu chciał się dostać, bo tak przy rzeka była dosyć głęboka w ten czas. No, ale później, to był chyba piątek, rano weszła pierwsza grupa zwiadowcza Niemców z karabinami, w hełmach, taka rekamuła była, wszystko takie wycelowane, w nasze gasie szli, nie, wycelowane. I bo ojciec na ten punkt zbiorczy nie pojechał, mój ojciec, bo mówi, gdzie pojadę? Nigdzie nic nie ma, mówi, jak mam zginąć, to zginę razem z wami i koniec, nigdzie nie idę. I ten bochen chleba wszystko zostawia, my ryczeli, wszyscy ryczeli, płakali, wszystko, dzieci płakały, bo tata idzie na wojnę. A on już był na schodach, pożegnał się. I potem mówi, nie, nigdzie nie idę, bo ja nie mam gdzie iść, bo nigdzie nikogo nie ma, nic nie, to nigdzie nie poszedł. Jak to wojsko już weszło niemieckie, to szli z tymi karabinami. No ojciec mówi, co ja się przecież nie będę żołnierzy, bo nie, przecież 7 lat na wojnie byłem, to ja się nie będę bał żołnierzy. No to tak Mądek się jednej nogawki trzymał, ja drugiej nogawki, takie mieli po 7 lat, Mądek 5. I jeszcze taki najmłodszy brat, on miał pełnoroczek, on zmarł we wojnę. A on tu szło chyba 10 i szło przynajmniej, z tymi giwerami wystawionymi, kełmy, mundury i dziadzia nikogo nie poznał, nie? Ale ten jeden woła, Józef, wie geht's? Flagę miał wywieszać, haken, kroić, wszystko. Józef, jak ci tu idzie? Wywieszaj flagę, nie? Wszystko. Dziadzia umarł i się nie dowiedział, kto to był. Ale ja teraz wiem. Opowiadał mi tu Felicji, szwagier z Łupicy, to był jego dziadek. No a oni się wszyscy znali, bo pod zaborem to Łupica to wszystko było jedno, nie? Że on do Kasztoru, jego bracia byli w Kasztorze, tu 2 czy 3 braci w Kasztorze było, a on został na tym rodzinnym domu w Łupicy i tam się ożenił. Ta żona jego umarła, zostały 3 córki. Tata Wojetowa mi kiedyś opowiadała, jak one po kątach w nocy siedziały i ryczały,
bo a gestapo tego ojca zabrało, bo on pochodzenia polskiego był, nie? I on właśnie, ale wtedy go umundurowali, musiał tam iść i tam szedł to gasą. No i mówi, że mam tam flagować i wszystko, no ja że no mówi, no musiał mnie z pierwszej wojny jaki poznać, no nie wiedział. A to był Nowaczyk. No to pewno, że tu się znali, bo do Kaszczoru tam kontakty mieli ze braci miał, to kontakty mieli. I teraz ten dziadek opowiadał, jak to się stało. Im kazali wejść i tam ich strażnik w Łupicy wysłał do Kaszczoru. Na zwiat, to taki zwiat był, nie? Kaszczor był pusty, żadnych żołnierzy, nikogo, nic nie było, cisza. No więc oni wracali do Łupicy. I przyszli na granicę, chcieli wejść i nie mogli do domu wrócić. Był już inny strażnik, tak miał Hitler obmyślone. Był już inny strażnik, że jak oni podchodzili, to tak walił z maszynowego karabinu, że wszyscy leżeli plackiem. Mówi, jak który głowę podniósł, to ten już walił karabinem maszynowym. Wołali, przedstawili się wszyscy nazwiskami, ci Niemcy. Powiedzieli, że taki i taki strażnik ich wypuścił do Kaszczoru. Ale teraz jest inny. To jeden o drugim, tamten strażnik pewno miał zastrzeżone, a ten nie wiedział, że jak ktoś się ruszy, to musiał zabijać, nie? No to mówi, co oni mieli dać się zabić przez swojego? Jeden puścił serię i zabił tego strażnika. To Niemcy swojego zabili. To tu był i taki wywiad ze mną miał taki nauczyciel ze Sprzętu. I mu to opowiadałam. Ja mówię, i swojego zabili, a potem opowiadali, że na granicach Polacy zabijali strażników niemieckich. Tak, wiem o tym, bo to Łupica i Kaszczor to było u samego Hitlera na stole, że w Kaszczorze kaszczorscy strażnicy, czy to strażnicy chyba, zabili niemieckiego strażnika. A oni sami go zabili, bo by nie dostali się wcale do Łupicy, by nie weszli. A już u Hitlera, i to było już głośne, to już wszędzie propaganda szła, nie?